dzisiaj po locie? Jak się czułem po locie? No było spoko, lecz temperatura po prostu w Antalii była tak wielka, tak po prostu wysoka, że nie dało się nam wytrzymać przez pierwszy dzień. Na szczęście kolejnego dnia już jechaliśmy do Kapadocji, gdzie było trochę zimniej. Witam was widzowie. Wczoraj już dolecieliśmy do Turcji, wylądowaliśmy w Antalii. Wczoraj nic nie nagrywaliśmy, ponieważ było już późno. Dzisiaj coś tam wam ponagrywamy. Jesteśmy na postoju i jedziemy do jaskini. Jak widzicie widzowie, mamy na sobie czołówki. Pan nasz kamerzysta też ma. Proszę się pokazać. Dzień dobry, czołówka. A to oznacza, że idziemy do jaskini. Będzie tam ciemno, więc najprawdopodobniej za dużo nie będziemy nagrywać, ale właśnie po to wzięliśmy takie lampki, więc może coś tam wam pokażemy, jak tam było. Widzowie, już jesteśmy w jaskini. Chyba widzicie nawet lepiej ode mnie, co tutaj się dzieje. Widzowie, jeżeli oglądacie kiedyś Władcę Pierścieni, to wiecie o jaką scenę mi chodzi. Tam daleko to wygląda, jakby był ten most. Hobbit 1 i cała kompania jego chcieli przejść przez most, ale tam taki smok był. Gandalf chyba, tam tak tym takim swoim kijem uderzył w ten most i powiedział tam "You shall not pass". You cannot pass! Widzowie, tutaj to co wy widzicie jest o wiele jaśniejsze niż to co my widzimy. Naprawdę. Jak patrzę na kamerę, to w ogóle nie odzwierciedla tego, jaki klimacik to jest naprawdę. Na przykład nagraj tam, Mateuszu. Tak, ale ISO jest tak wywalone w górę, że... Widzowie, pół godziny wędrówki i czeka na nas na sam koniec taki widok. Klimacik to nie odzwierciedla na to, dlaczego jak naprawdę wygląda. Naprawdę warto było iść te jakieś pół godziny, żeby to zobaczyć naprawdę. To co wy widzicie tutaj, to nie jest w stanie odzwierciedlić tego, jak to wygląda naprawdę. Tutaj się wydaje, że to jest może z 2 metry w dół, a to jest 60. Teraz przechodzimy pod 2 kamieniami. Czuję się jakbym kopał i musiał na szlifcie kopać. Wyszliśmy z jaskini, idziemy do autobusu. Teraz idziemy do neolitycznego miasta. Tutaj popełniliśmy błąd, ponieważ myśleliśmy, że to jest miasto neolityczne, ale nie było to miasto neolityczne. Miasto neolityczne było w planie później, a teraz było to inne miasto O nazwie Kilistra. Jak oceniasz, ile pająków kwadratowych tutaj jest? Dużo, myślę, że... 4,3 na oko. Widzimy tutaj literę T jak team. Timoteusz? Tutaj to proszę Państwa, tutaj mamy sypialnię pierwszą. To jest ogólnie salon, tutaj jest wnęka na telewizor. Jest kuchnia. Jak widzisz tam, widzą Państwo, tutaj mamy takie rzeczy jak miejsca na jakieś tam przyprawy, a tutaj mamy miejsce na indukcję. Opinia eksperta. Fajne mieszkanie. Kupiłbym, gdybym tutaj mieszkał. Tylko trochę słabo, że jednopiętrowe. Właśnie jesteśmy w osadzie neolitycznej o nazwie Çatalhöyük. Tutaj archeolodzy prowadzili badania i nadal prowadzą, ale akurat ta część jest udostępniona dla turystów do zwiedzania. Tak właśnie wyglądały domy znajdujące się w tych osadach. Jedyna różnica jest taka, że do takiego domu nie wchodziło się przez tradycyjne, znane dzisiaj drzwi frontowe, lecz przez otwór w dachu. No niestety wam tego nie pokażemy, ponieważ musielibyśmy mieć 4 metry. Tak właśnie wyglądał dom w osadzie neolitycznej. Po zwiedzeniu wykopalisk neolitycznego miasta udaliśmy się do muzeum, a po zwiedzeniu pojechaliśmy do hotelu, w którym spędzaliśmy naszą drugą noc. Witam! Witam. Tutaj zaprezentuję Państwu dzisiaj moje skromne progi na dzisiejszą noc. Przejdźmy do łazienki, która jest pierwszą rzeczą, na którą się napotykamy.
Pierwsze co możemy zacząć to kran. Bardzo fajny. Malowany tak idealnie żółtym kolorem. Muszla klozetowa. Przechodzimy dalej. Mamy tutaj najbardziej praktyczną rzecz, czyli pokrętło, które do niczego nie prowadzi. A po drugiej stronie, co lepsze, jest jeszcze wskaźnik, czy jest otwarte, czy otwarte. Tu mamy bardzo praktyczne, puste miejsce, w którym na przykład można stać i rozmyślać nad życiem. Łóżko. Tak na środku. No i to tutaj mamy pokój z 2 łóżkami, tym razem już normalnie położonymi. Dzisiaj już wieczorem mamy wolny czas, więc najprawdopodobniej będziemy się widzieć jutro. Witam Państwa, jesteśmy już drugi dzień pełny w Turcji. Dzisiaj z samego rana pojechaliśmy do podziemnego miasta, które zamieszkiwali chrześcijanie, którzy byli gnębieni i chowali się tam, aby tego właśnie uniknąć. Przechowywali oni tam jedzenie, napoje, a nawet zwierzęta hodowlane. Masa, z której zbudowane były te miasta, była bardzo plastyczna, przez co w ciągu jednego dnia można było wykopać aż 3 metry sześcienne kolejnych tuneli. Jeszcze inna ciekawostka, ponieważ zamiast wody pili tam wino, gdyż woda po jakimś czasie po prostu będzie stęchlizną śmierdziała oraz szybciej będzie po prostu się psuła. Więc zamiast tego pili tam wino. O człowieku. Wielkie. That's what she said. Jak powiedzieliśmy, poinformujemy was jak tylko gdzie dojechaliśmy i jesteśmy w Selime. Piękne tutaj są wyrzeźbione w skałach pomieszczenia. Trochę coś jak byliśmy wczoraj, lecz to jest na o wiele większą skalę i o wiele większy efekt wow robi, naprawdę. Witam Państwa w mojej kuchni. Ale echo. Tak wygląda właśnie kuchnia. Jeszcze co zrobić, kiedy jest echo? Co? Wiem. Tutaj mamy klasztor. Jak widzimy, jest bardzo duży. No tutaj jest, drodzy widzowie, kościół. Na pewno według mnie robi największe wrażenie z powodu tego, jak tam są ładnie wyrzeźbione te łuki. Po zwiedzeniu tego miasta wykutego w skale pojechaliśmy na mały spacerek po Dolinie Ihlara. Właśnie dotarliśmy na spacer po Dolinie Ihlara. Będzie on trwał około 7 km. A my widzimy się jak będzie coś ciekawego. Jak będą jakieś fajne widoczki, to Mateusz na pewno wam to zaraz pokaże. Tutaj możemy zobaczyć jak kończą ludzie, którzy nie subskrybują Teamu Amadeusz. Zostają zamienieni w rzeźbę i ludzie tutaj każą im trzymać śmietniki. Podczas zwiedzania Doliny Ihlara napotkaliśmy żółwia Donatello. Właśnie znajdujemy się przed kościołem świętego Daniela w jaskini, w której oswoił on lwy, dzięki czemu mógł przeżyć. Tutaj już jesteśmy w środku. Możemy zobaczyć piękne malowidła. Niestety są już troszeczkę one, ponieważ nie były tutaj podjęte żadne prace konserwowe. Wyszła nam kaczka na drogę. Salam alejkum. Salam alejkum. Po nieudanej próbie dogadania się z kaczką, kontynuowaliśmy nasz spacer.
a po spacerze pojechaliśmy na szybkie zwiedzanie meczetu. Idziemy teraz na zwiedzanie meczetu, który został przeobrażony częściowo w muzeum, ale i tak trzeba było zapiąć sobie nogawki, żeby mieć długie spodnie. Adam już mnie goni. Witam. Powiesz coś? Tak, muszę zapiąć spodnie. No i dobrze, wy też zapnijcie spodnie, pamiętajcie. Podczas zwiedzania meczetu od naszego przewodnika dowiedzieliśmy się takich ogólnych informacji o meczecie, ponieważ był to jeden z pierwszych dni. Za chwilę byliśmy już w drodze do następnego punktu. Jesteśmy nad jeziorem Granatowym, pewnie pomyślicie, ale przecież ono jest zielone, o co chodzi? Bowiem nazwa ta wzięła się od owocu granatu, który tutaj pewnie rósł i może nadal rośnie, więc mamy jezioro właśnie stąd granatowe. Jednakże teoria Adama jest taka, że tutaj jezioro jest w kraterze zapewne po wybuchu wulkanu. Adam myśli jednak, że tutaj wybuchł po prostu granat. Jezioro granatowe, przebitki. Widzowie, właśnie wyruszamy na pokaz wirujących derwiszy. Trochę więcej wam potem o tym powiemy. W skrócie jest to zakon, który powstał tutaj w Turcji. Byliśmy, jak już tutaj zobaczyliście, na pokazie wirujących derwiszy. W skrócie jest to jakiś obrzęd religijny, zakon został założony nie pamiętam kiedy. Więcej o tym powiem. Dobra, daj to. Powiem wam teraz pokrótce, na czym polegał ten taniec. Scena została zainspirowana przez Mevlana, Khaledini i Rumi. Stała się częścią tradycji historii wiary kultury. Scena składa się z 7 części, które symbolizują mistyczny cykl perfekcji. Współczesna nauka widzenia potwierdza, że wszystkie obiekty kosmosu poruszają się po orbicie. Nie ma rzeczy ani istoty, która będzie dzieliła prawa z elektronami i protonami atomu. A te są podstawowym wzorcem od najważniejszych elementów do gwiazd w naszym części atmosfery. Wracamy do hotelu. Jakaś heca, jakieś tańce, co by poszpącił. Nuda. Coś bym poszpącił. Poszpącił? No, to poszpącił, oczywiście. Jakaś heca. Jakieś tańce! O. Jan Paweł, proszę do mnie zatańczyć. No tańcz! No, jak oceniasz? No i super, no i fajnie. Czy znasz kanał Team Amadeusz? Sprawdźmy. Przegląda sieć, widzicie? Wy też powinniście. Grupa znajomych tworzy różnorodne treści, takie jak vlogi, gameplaye i inne formy rozrywki. Kanał jest znany ze swojego nieformalnego i luźnego podejścia do tworzenia treści, co przyciąga widzów. Szukając autentycznych i spontanicznych materiałów. Możesz znaleźć więcej informacji i obejrzeć ich filmy na oficjalnym kanale Team Amadeusz na YouTube. Most Wanted. Nie. To jest pierwiastek z 15 127. Ale ja nie wiem. Skąd mam wiedzieć? Pytacie się mnie, jaka jest powierzchnia Kolumbii, ale ja nie wiem. On nie wie. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej naszych odklejek podczas wyjazdu do Turcji, to już za tydzień pojawi się film z wyciętymi scenami z właśnie tego wyjazdu. No, witam widzowie, my już wstaliśmy. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego jestem jakiś taki przymulony, to dlatego, że jest godzina 3:17 czasu tureckiego. W Polsce byłaby to godzina 2:17, a to wszystko dlatego, że lecimy na lot balonem o wschodzie słońca. 3:30. Zgodnie z planem pojechaliśmy na balony. Chwilę to zajęło, żeby te wszystkie balony się napompowały, bo to jednak tam trzeba dużo pracy i koordynacji. Jak widzieliście, robi to wrażenie, jak te balony wszystkie się pompują, jak tam bucha ten ogień. Ale zanim się obejrzeliśmy, zaczęliśmy startować.
chwili troszeczkę się zestresowaliśmy, gdyż zobaczyliśmy, że wlatujemy w drzewo oliwne. Nie wiedzieliśmy, czy spadamy, czy tak tylko otrzemy o nie, lecz finalnie wszystko było dobrze i wróciliśmy na dobre tory i poleciliśmy dalej. Fajnie. Söyledim de oraya açmayalım mı? Son kapıyı. Uważaj, no właśnie. I jak ci się podobało? Bardzo fajnie. Tak? Widzowie, ogólnie nie powiedzieliśmy wam, że jesteśmy znowu w nowym hotelu. Zapraszam was na room tour. Tutaj mamy kamień, więcej kamienia. Zacznijmy od łazienki, którą napotykamy jako pierwszy pokój, kiedy wejdziemy. Jak widzicie, jest tutaj bardzo jasno. Bardzo jasno. Dalej, przechodząc, mamy pokój główny oraz lustro. Ogólnie pewnie zauważyliście, że cały ten pokój jest z kamienia wyrzeźbiony. Z takiego fajnego klimaciku dodaje. Też jedna rzecz, która nas bardzo zachwyca w tym pokoju i ogólnie w tym hotelu. Zapraszam tutaj, Mateuszu, mogę kamerę? Mamy basen. Teraz ty coś powiedz. Wróciliśmy z balonów, było bardzo fajnie, nam się bardzo podobało. Jedliśmy śniadanko i za jakąś godzinkę jedziemy już na wycieczkę taką planową. Zwiedzać sobie tutaj okolice. Może przejdziemy się na basen, może nie, zobaczymy. Zrobimy to. Może przestań mówić, co zrobisz. Tylko to zrób. Wieczorem idziemy jeszcze na kłady, więc oglądajcie do końca, żeby tego nie... Ale ty jesteś naprawdę, jest ujęcie do wyrzucenia teraz, wiesz? Nie jest. Jest. Nie jest. Jest, chyba że nie nagrywałeś. Właśnie jesteśmy w miasteczku Goreme, w którym będziemy zwiedzać klasztory, takie małe. Jest ich podobno w tym miasteczku około 300 aż. Jak widzicie, nie za dużo nagrywaliśmy, było to spowodowane tym, że do nie wszystkich tych klasztorków weszliśmy, nie we wszystkich można było nagrywać. Oprócz tego nie były jakieś bardzo ciekawe, wszystkie były w miarę do siebie podobne. Lecz jak już wychodziliśmy stamtąd, czekała tam na nas miła niespodzianka. Znajdujemy się teraz w punkcie widokowym na miasto Goreme. Jest to jedno chyba z największych miast w centralnej Kapadocji. Zobaczcie, jaki to jest piękny widok. Patrzcie, widzę, to jest raj. Korek się odkręca. Widzicie to? Ale za bardzo. Zwiedzamy teraz twierdzę wybudowaną w VII wieku. Był to bardzo strategiczny punkt, w którym zatrzymywały się często karawany, podróżnicy, handlowcy i dlatego, że jest to wszystko wykute w skale, był to bardzo dobrze położony punkt i bardzo bezpieczny. Idealny plan na życie? Nie mam planu na życie. Ja jestem spontaniczny człowiek. Jak oceniasz ten widok? O, to jest no spoczko widok, jestem miasteczku, kilka gór. Ale tam to dopiero jest, widzicie to? Twierdza była również doskonałym schronieniem dla gnębionych w tamtych czasach chrześcijan. Jak widzicie, twierdzę próbowało zdobyć wiele drabiniarzy. Oto sprzęt jednego z nich. Teraz jest pora, żeby się zaśmiać, jeżeli się nie zorientowaliście. Kiedy opuszczaliśmy twierdzę, udało nam się zaliczyć jeden z punktów, które na pewno chcieliśmy zobaczyć w Turcji, a był to turecki lodziarz. Oj, ready, my friend! Ice cream mess show! Make it show time! Ice cream time! Give me! Yoba! Thank you! Yoba! Okay! 1 minute! Yoba! Mashallah! Uy! Where is it gone? No. What is your name? What is your name? Your name? Adam. Adam! Oh! Adam like a man. Adam, okay. No problem. My name is Tunjay. Crazy man. Oh my God! Thank you. Yopa. Bye bye.
Thank you so much. Okay, do you like? Extra for you. Opa. Okay, no problem. Come in. Yes, please, good try. Okay, excuse me. Okay. Okay. Oh my god. Thank you so much. Very nice tea. Thank you so much. Zjadłem właśnie lody. Ciężką bardzo wędrówką było dostanie się do tych lodów, lecz gdy już udało mi się do nich dostać, to po prostu smak jest bardzo dobry. One też są robione inaczej, aby one się bardziej ciągnęły, aby łatwiej było wykonywać sztuczki tym panom, oraz są one zrobione z koziego mleka. Właśnie byliśmy u jubilera, gdzie dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy o kamieniach pochodzących tutaj z Turcji. Na przykład to, że turkus, od którego też pochodzi nazwa koloru turkusowy, była wydobywana w Turcji, skąd też pochodzi nazwa tego kamienia. Oraz dowiedzieliśmy się o kamieniu, o którym w ogóle nie wiedzieliśmy, czyli o sułtanicie. I co takiego wyjątkowego ma w sobie ten kryształ? To, że jest on wykopywany tylko tutaj w Turcji, i to nie wszystko. Jest on wykopywany tylko w jednej szczególnej górze. Nie można go też eksportować do innych krajów. A dlaczego jest też taki wyjątkowy? Ponieważ pod różnymi światłami zmienia kolory. W zależności od tego, czy jest ciemno, czy jest światło słoneczne, czy jest światło świecy, są różne kolory, od czarnych przez jakieś czerwone, zielone, aż do nawet niebieskich i brązowych. Po wizycie u jubilera wróciliśmy do naszego hotelu, a następnie pojechaliśmy na kłady. Ciężko było się dogadać z tymi gościami od kładów, lecz jakoś udało nam się z nimi dogadać i pojechaliśmy na kłady. Jak ci się jechało? Bo ty chyba nie jechałeś, tylko siedziałeś, nie? No, siedziałem. Tak. Trochę wolno, ale... No tak, ja myślałem, że to... No ja też właśnie. Idziemy teraz na jakąś górę. Nie wiemy, co to za góra, ale chyba będzie ładnie. Gdy byliśmy na jednym z przystanków podczas naszych kładów, spotkaliśmy tam dwóch sprzedawców, którzy ciągle się przebijali, a sprzedawali dokładnie te same rzeczy, w dokładnie w tym samym miejscu, za no chyba tą samą cenę też. Ciągle się przebijali, a nikt prawie tego nie kupował. Everything 100 lira, everything. Everything 100 lira, everything. Orange juice, pomegranate juice, kokos. Widzowie, właśnie wróciliśmy z kładów. Nie będę za dużo mówił, bo wieje bardzo. Było bardzo fajnie. Nagrałem też jakieś ujęcia z GoPro, ale nie wiem, jak one wyszły. No, teraz idziemy do hotelu na kolację i widzimy się jutro. Widzowie, właśnie wróciliśmy ze śniadania. Byliśmy jeszcze dzisiaj z samego rana na jeepach, a niedługo wyruszamy na zwiedzanie. Jesteśmy teraz przy takiej ciekawej formacji. W tej grocie mieściła się kiedyś i nadal się mieści żandarmeria. Popatrzcie. Jesteśmy właśnie w dolinie Pasha Bay, w której znajduje się bardzo dużo takich, jak widzicie. Niektórzy mówią, że to grzybki przypomina. Ja nie powiem, co mi to przypomina.
bombastic side eye. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jak fajnie tam będzie i ile fajnych wspomnień stamtąd przywieziemy. Zjeżdżalnia. Nie wiem jak ty, Adamie, ale ja uważam, że Dolina Pasabag to jedno z moich ulubionych miejsc tej wycieczki. Zgadzam się. Szczególnie jedno dokładne miejsce, które zaraz zobaczycie, w którym spędziliśmy chyba połowę czasu co najmniej zwiedzania. 3, 4. Już wystarczy. No. Teraz musimy to odstawić, bo jesteśmy porządnymi obywatelami. O, ładnie tu jest, chodź Mateusz. Podamy na półkę kapelusz. Widzowie, nie powtarzajcie tego w domu. Tutaj jakieś ręce. Da się. Da się czy nie? Da się. O! Widzowie, drugie piętro Palusa. Proszę bardzo, oto widok. Teraz tak, pokoje. Pierwszy przedsionek ze schodami i z Adamem. Tutaj, prawda, półki najróżniste. Przechodzimy do drugiego pokoju. Takie mniejsze okno oraz też chyba jakieś posłanie. No dawaj, jadać. Dobra, tutaj pierwsza noga. Tutaj się da złapać, tutaj się da złapać. Dobra, czyli łapę się tu i tu. Dobra, mamy radę. No dało mi się. O, człowieku. Musisz tam się zaprzeć o tą ścianę. Czekaj. O, nie wiem czy ja to wejdę. Człowieku, ja tam mogę wejść, ale nie wiem czy zejdę potem. Adam wchodzi na drugie piętro. Tam gdzie ja byłem przed chwilą. Tylko czy da radę? Czy da radę? Czekaj, dobra. Teraz musisz tutaj nogą wyżej zejść. Czekaj, dobra, próbuję. To jest? Nie, drugą. Na prawą ścianę. A tutaj gdzieś. A dobra. Dobra. Tu. Teraz się musisz podeprzeć chyba tutaj na... Widać ci dupę tylko. Wiem, dobra. I co z tego? Ciężko było się rozstać z Doliną Pasabag, ale jechaliśmy zaraz do kolejnej, nie mniej pięknej. Właśnie dotarliśmy do kolejnej doliny. Tym razem nazywa się to Dolina Zelwe. Ta dolina jest trochę mniej popularna z powodu tego, że jest trochę na uboczu, ale to nie oznacza, że nie jest ona bardzo urokliwa. Jak widzicie, tutaj już nie ma takich fajnych grzybków jak wcześniej, ale są tutaj też bardzo ładne pomieszczenia w skałach lub też meczet wyrzeźbiony w skale, który zaraz wam na pewno pokażemy od zewnątrz, bo w środku nie można nagrywać. Obok nas znajduje się meczet, który kiedyś był kościołem, lecz kiedy muzułmanie podbili ten kościół, zamienili go na meczet. Do lat 50. XX wieku w tych wykutych w skale mieszkaniach mieszkało około 1000 osób. Widzowie, dokonam teraz bardzo wyzwania ciężkiego. Po jednej stronie jest kibel, po drugiej kibel. Ogólnie przed zrobieniem tego jestem bardzo obsrany. Jeśli tam spadnę, to będzie trochę gówniana sprawa, więc idziemy. Jest! Przeżyłem! No widzowie, może nie było po mnie tego widać, ale w tym momencie miałem obsrane gacie. No shit, Sherlock. Zobaczmy jak tutaj dalej może. Znajdujemy się właśnie w Dolinie Wyobraźni, w której skały przybrały różne ciekawe kształty. Na przykład widzicie tam, pokaż Mateusz, co wam to przypomina? I to na przykład przypomina trochę ślimaka,
trochę jakiegoś pingwina, ta przednia skała. Każdy z Was może mieć inne wyobraźni rzeczy, które Wam może to przypominać. Na tym właśnie polega ta dolina. Widzowie, to co teraz powiem będzie bardzo kontrowersyjne. Widzicie taką skałę? Co ona Wam przypomina? Bo według mnie to będzie bardzo kontrowersyjne, ale przypomina mi to skałę. Właśnie znajdujemy się w miejscowości Orta-Hisar. Oznacza to w wolnym tłumaczeniu średnia twierdza, na którą właśnie wspinamy. Znajdujemy się właśnie przed kościołem winogronowym. I się zastanawiacie, dlaczego kościół jest tu? Mianowicie kościół był metr albo nawet 1,5 metra pod poziomem ulicy, a ulica jakby była wyższa, do tego kościoła trzeba było zejść troszeczkę w dół. Jest tak dlatego, ponieważ kiedyś była taka zasada, że kościoły mogą mieć maksymalną wysokość takiego rycerza, który trzyma w ręce włócznię skierowaną do góry. Więc aby móc budować je wyższe, po prostu budowali je niżej. Dzień dobry widzowie. Znajdujemy się teraz przed wejściem do Uniwersytetu Kapadockiego. Drzwi do tego budynku są to bardzo stare drzwi, już tutaj widać z lekkimi uszczerbkami, ale są to drzwi, które pochodzą z bardzo starej twierdzy, w której zatrzymywały się karawany, ponieważ jesteśmy teraz na tak zwanym jedwabnym szlaku, czyli bardzo ważnej drodze z Europy do Indii i Bliskiego Wschodu, dzięki której do Europy można było sprowadzać takie materiały jak na przykład jedwab. Idziemy właśnie na noc turecką. Jedyną rzeczą, którą zapamiętałem z podróży tutaj, Polacy piją za zdrowie, a Turcy za honor. A my nie pijemy za nic, bo nam żadnej z tych rzeczy nie brakuje. Tylko woda, pamiętajcie, widzę, tylko woda. Tego nie było na filmie, ale wypiliśmy tam chyba, jak wszyscy sobie pili kolejeczki, wiecie, tam wódki czy innych napojów wyskokowych, to my w międzyczasie sobie nalewaliśmy po kolejnej szklance wody, czy tam kieliszku. Nagle zauważyliśmy, że z sufitu zjeżdża jakaś winda, jest tam człowiek, konkretnie kobieta. Nie będziemy tego pokazywać, bo YouTube się obrazi i nam coś utnie. Ale na szczęście jeden pan z naszej grupy szybko pokazał tej pani, jak się powinno tańczyć, więc nie było tak źle. Kiedy wszystkie inne wycieczki już poszły, Polacy z naszej grupy dumnie zostali. DJ puścił jeszcze kilka polskich piosenek i na szczęście dla nas opuściliśmy w końcu to przeklęte miejsce. Widzowie, wczoraj byliśmy na nocy tureckiej. Dla nas to była męczarnia, lecz dla innych osób, no, była tam bardzo dobra zabawa. Teraz szykujemy się powoli na jeepy, a po tych jeepach idziemy na motorówkę, która rozpędza się do 90 km na godzinę. Jeepy minęły nam bardzo szybko i pojechaliśmy na jet boata, czyli bardzo szybką motorówkę. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co nas czeka, a po chwili dowiedzieliśmy się, dlaczego mieliśmy wziąć ubrania na zmianę. Powiedz, jak się czujesz przed tym śmiercią, przed zagładą? Czuję się bardzo dobrze. Kiedy już wypłynęliśmy,
pan, który sterował tą łodzią, zapodał swoją najlepszą sztuczkę. Pokierował tą łodzią tak, żeby obróciła się o 360 stopni praktycznie w powietrzu. Było to bardzo fajnie. Sami zobaczcie. Na samej łodzi również bardzo wiało i czasami musieliśmy chować gdzieś głowę albo przekręcać gdzieś głowę, żeby złapać oddech, ponieważ tak dużo wiatru wiało nam w twarz. My już jesteśmy po motorówkach, było bardzo fajnie, a teraz idziemy do miejsca, w którym zobaczymy, jak wytwarzana jest ceramika z czerwonej gliny. Przechodzimy właśnie na moście, który jest nad czerwoną rzeką, z której wydobywa się czerwoną glinę, z której wyroby widzieliśmy niedawno. Byliśmy właśnie w miasteczku Avanos, w centrum miasta. Zjedliśmy sobie pizzę, bardzo dobra była, a teraz wracamy do autokaru i jedziemy do kościółka. Dzień dobry, znajdujemy się w jednym z najstarszych kościołów w całej Kapadocji, o ile nie najstarszym. Ten kościół chrześcijański oczywiście został zbudowany w VI wieku i zakładamy, że raczej na początku VI wieku. Freski tutaj znajdujące się zostały raczej namalowane w VII wieku, ale jest to naprawdę bardzo stary kościół. Przypuszcza się, że w tym kościele były kiedyś pochowane relikwie Jana Chrzciciela, ale nie jesteśmy tego do końca pewni. Widzowie, mamy wtorek, jutro wyjeżdżamy do Polski, ale w Kapadocji nie będziemy jechać na lotnisko prosto, więc dzisiaj jedziemy do Antalii, do hotelu, w którym byliśmy pierwszą nocą, a jutro stamtąd pojedziemy na lotnisko i wyjedziemy do Pabianic. Dzisiaj będziemy zwiedzać jakieś kościółki, meczety, ale czeka nas też bardzo długa trasa, więc pewnie za dużo nie będziemy nagrywać, bo po prostu mało miejsc zwiedzimy. Jesteśmy w zajeździe dla karawan z XIII wieku. Znajdujemy się obecnie w byłej stajni. Znajdujemy się teraz w miejscowości Konia, a dokładniej w szkole koranicznej dla chłopców. Ciekawostka! Konia to najbardziej religijne miasto w Turcji. Chłopcy mogli ukończyć całe 11 klas w takiej szkole. Uczyli się oni, jak czytać Koran, jak intonować właśnie to czytanie w rytmie jakichś linii melodycznych. Ja się na tym nie znam, więc wam nie powiem za dużo. Na środku pomieszczenia znajdował się basen razem z fontanną. Basen był wypełniony wodą. Kiedy było słychać szum wody w basenie, wiadomo było, że chłopcy nie rozmawiają, tylko się pilnie uczą. Następnie odwiedziliśmy prawdziwy meczet, w którym ludzie się na co dzień modlą. Nie wiem, czy wiecie, ale w meczecie nie ma żadnych ławek, jest tylko dywan i odpowiednik naszego ołtarza. Oraz trzeba pamiętać, że przy wejściu do meczetu zawsze trzeba zdjąć buty, żeby nie nabrudzić. Najlepiej chodzić w skarpetkach albo boso. Dojechaliśmy do Antalii po długiej podróży. Nie nagrywaliśmy zbytnio, tylko w tych takich najciekawszych miejscach. Zagrajmy w grę, w której z tych kubków jest kawałek papieru. Zgadujcie w komentarzach. Jeżeli to musicie zostawić łapkę w dół, a jeżeli to łapkę w górę. Widzowie, dobrze mu idzie?
No strasznie dobrze. Wstaliśmy rano, jesteśmy w hotelu, jesteśmy już po śniadanku. Jeszcze sobie może pójdziemy gdzieś na spacerek. Na kebaba na pewno. Na kebaba, bo jedzonko dopiero o 18. Czyli za 11 godzin byśmy dopiero coś jedli, więc trzeba sobie jeszcze coś wcześniej przekąsić. Kartą? Nie, ja tylko gotówką. Już się wszyscy strali ze śmiechu, no. Ostatniego dnia, gdy byliśmy w Antalii, postanowiliśmy, że pójdziemy sobie popływać. Lecz nie spodziewaliśmy się, że spotkamy tam piratów, którzy uniemożliwią nam to. W wejściu do galerii jest sprawdzany bagaż i w ogóle to co macie, jest taka kontrola, więc ciekawe dość. Mamy małego księcia, ale podpisany jest Porcelan Kuba. Pojemniejszy kubek w Ohio. Będzie dobre. Później robiliśmy same rzeczy, które robi w galerii każdy. Ej, a to się nie nazywało Ferrero Rocher? Jest tutaj bardzo zimno, tylko 33 stopnie. Na bombę? Run. Gdy już mieliśmy trochę wolnego czasu po powrocie z portu, postanowiliśmy, że zrobimy to, co zapowiadaliśmy w zwiastunie do tego filmu, czyli pójdziemy na kebaba i zarazem spełnimy drugi cel na wyjazd do Turcji i już ostatni. Spoko jest, ale nie ma sosu. Lepszy niż w Polsce? No wiesz, zależy. W Polsce są sosy. Ja na przykład wolę kebaba z sosem, osobiście. Też przez to, że tutaj nie ma sosu, tak pół na pół. Według mnie jest spoko, ja nigdy nie jadłem kebaba żadnego, więc jak dla mnie nowa karta i jest nawet fajnie. A jakbyś w Polsce działał, tam są sosy i one smakują zupełnie inaczej. Zupełnie inny smak niż w Polsce, ale nie jest zły. Jesteśmy już na lotnisku w Antalii, jak wam przed chwilą Mateusz pokazał. Przed chwilą przechodziliśmy przez kontrolę. Przed chwilą też wydałem 40 euro na pamiątki. Teraz kierujemy się już w stronę gate'ów. Wylot mamy 16:05, więc jeszcze 1,5 godziny mamy aż. Nie wiem, co my będziemy tutaj tak długo robić. Gorąco, człowieku. A czy nie jest gorąco i właśnie jest idealnie przez to. Jesteśmy już w Polsce, na Lubinku, na lotnisku. I tak właśnie skończyła się nasza tygodniowa wyprawa po Kapadocji. Bardzo miło spędziliśmy czas, nagraliśmy super film, który właśnie obejrzeliście. No i co? Więcej takich grubych projektów już za rok, znowu 1 września. Dziękujemy za oglądanie. To co, setka? Nie odmówię.